Jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego wielu ludzi mających wszystko pozostaje nieszczęśliwych, a inni potrafią odnaleźć pokój nawet w cierpieniu, posłuchaj tej homilii ojca Augustyna do końca. Może odkryjesz coś, czego nikt nigdy wcześniej ci nie powiedział. To rozważanie prowadzi do bardzo zaskakującej myśli. Okazuje się, że największym źródłem szczęścia nie jest szukanie szczęścia dla siebie, ale uszczęśliwianie Boga i drugiego człowieka. Ojciec Augustyn mówi o źródłach szczęścia i już na początku burzy jedno z największych nieporozumień o chrześcijaństwie. Wielu ludzi myśli, że wiara jest drogą smutku i cierpienia, jakby chrześcijaństwo było religią ludzi, którzy nauczyli się żyć bez radości. Tymczasem ojciec Augustyn mówi coś zupełnie odwrotnego. Bóg nie przyszedł po to, żeby człowieka uczynić nieszczęśliwym, ale żeby go nauczyć prawdziwego szczęścia. Problem polega na tym, że niemal całe życie szukamy szczęścia w niewłaściwych miejscach. Szukamy go w przyjemności, w uznaniu innych ludzi, w tym, żeby być kimś wyjątkowym, lepszym, podziwianym. I bardzo często właśnie wtedy zaczyna się nasze największe rozczarowanie, bo im bardziej człowiek żąda szczęścia tylko dla siebie, tym bardziej oddala się od niego. Ojciec Augustyn mówi o czymś, o czym rzadko się dziś mówi. Człowiek nie może być szczęśliwy, jeśli nie potrafi zaakceptować samego siebie. A siebie naprawdę potrafimy pokochać dopiero wtedy, gdy odkrywamy, że ktoś nas kocha, mimo naszych słabości. I właśnie tutaj pojawia się Bóg. Święty Tomasz w swojej sumie napisał, że zasadniczym przedmiotem naszej wiary jest to, co czyni nas szczęśliwymi. Ja nie chcę być człowiekiem nieszczęśliwym, nie chcę przeżywać swojego chrześcijaństwa jako jakieś cierpiętnictwo czy nieszczęście. Wierzę w to, że Bóg jest szczęściem i że On chce, żebym moje życie również spędzał szczęśliwie, co nie wyklucza oczywiście zupełnie cierpienia, bo można być szczęśliwym i cierpiącym na przykład. Ale to nie jest prawda, że chrześcijaństwo jest wiarą, religią dla ludzi, którzy ubóstwiają cierpieć. To nie jest prawda. Chrześcijaństwo jest nawet szczęściem dla kogoś, kto nawet cierpi. Kto nawet cierpi. Dla mnie, bracia i siostry, wiara jest postawą taką egzystencjalną, postawą mojego istnienia, tak, która, jak wierzę, uczyni mnie szczęśliwym. Wierzę w to, że na drodze wiary dojdę do szczęścia. Wierzę też, że szczęśliwym mogę być tylko wtedy, kiedy uszczęśliwiam innych, ale nade wszystko Boga. Jak sięgam pamięcią do pierwszych chwil mojej samoświadomości, to przede wszystkim dlatego grzeszyłem i zgrzeszyłem wieloma grzechami bardzo złymi, ponieważ szukałem szczęścia. Szukałem przyjemności, szczęścia, miłości. Wybór, obiekt moich poszukiwań nie zawsze był właściwy i dlatego cierpiałem jeszcze bardziej. Nawet kiedy przeżywałem jakąś przyjemność, cierpiałem. Istnieje w człowieku jedna z najważniejszych potrzeb, bez której nikt nie może być szczęśliwy. Jest to potrzeba umiłowania siebie samego. Ale nie chodzi mi o egocentryzm czy egoizm. Ja myślę, że ona jest osiągalna, gdy doświadczam miłości od kogoś, na kim mi niezmiernie zależy. Gdy ktoś, na kim mi zależy, bardzo mnie kocha. To ja wtedy sam zaczynam siebie też kochać. I zaczynam odczuwać szczęście. Z tego powodu, że w ogóle jestem nawet. Bardzo dużo ludzi jest, którzy nie są zadowoleni z tego, że istnieją. Dlaczego? Bo nikt im nie wyraził tego zadowolenia i nie doświadczyli tego, że mogą być kochani. Kiedy ktoś mnie kocha i daje mi dowody tej miłości, ja nie potrafię na dłuższą metę siebie nie kochać, a co za tym idzie, nie potrafię być już jedynie nieszczęśliwy. Zaczynam być szczęśliwy. Promieniowaniem tej sytuacji, że ktoś mnie obdarowuje miłością, jest właśnie poczucie szczęścia. I teraz ja tak sam siebie pytam, czy ja mam sam do siebie szacunek? Czy ja siebie akceptuję? Czy ja siebie lubię? Czy ja mam zgodę na siebie? Dzisiaj ktoś tak mądrze mi powiedział, że poznać siebie to jest trudną rzeczą, ale o wiele trudniejszą to jest przyznać się jeszcze do siebie.
Czy ja mam taką przejrzystość wprawdzie do siebie samego, że mogę siebie kochać? Jestem zadowolony ze swojego życia. A jeśli nie, to wszystko to, co wcześniej powiedziałem, prawdopodobnie jest przyczyną tego, że jestem niezadowolony. Znaczy, nie mam nikogo, kto by mi okazał miłość. Ale mam na myśli nie tylko ludzką osobę, boską osobę. Czy Bóg może okazywać miłość? Może. I robi to lepiej niż człowiek. Trudno może o tym tak mówić, sypać w tej chwili przykładami na przykład, nie? Ale mam taką świadomość, że wobec mnie Bóg zawsze był bardzo dobry. I widziałem, że Bóg mi okazywał nie tylko miłość, ale i miłosierdzie. I to jest dla mnie podstawą, że ja mogę samego siebie znieść, że ja mogę na samego siebie się zgodzić, że mogę nawet siebie kochać, mimo tylu podłości, jakich się dopuściłem w życiu. Ale ponieważ mam kogoś, kto mnie kocha mimo tego, jaki jestem, to mogę siebie kochać. I mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy w tym znaczeniu. Tak. To może się wydawać dziwne, bracia i siostry, ale zauważyłem, że najbardziej nas unieszczęśliwia żądanie tylko dla siebie, najbardziej uprzywilejowanej pozycji i żądanie tylko dla siebie przyjemności, że to są dwa powody, które powodują, że człowiek jest nieszczęśliwy. Nawet jeśli nie cierpi. Nie tylko unieszczęśliwiają nas te dwa powody, ale też powodują, co jest to dla mnie takim dziwną obserwacją, nie spodziewałem się jej, zaskoczony jestem. Widziałem, że ludzie, którzy w ten sposób żyją, mają inną jakąś twarz. Coś z ich obliczem się dzieje. Ludzie narcystyczni, nie nastawieni na obdarowywanie Boga czy drugiego człowieka szczęściem, przyjemnością, tylko żądający jej dla siebie od Boga i od ludzi, mają bardzo ponurą, smutną twarz. Albo nawet przyjmują agresywną postawę wobec swojego oblicza. Na przykład nie znosząc swojej twarzy, albo ukrywając tą swoją twarz. Dopóki siebie człowiek nie pokocha, nie może znieść swojej twarzy. Albo może modyfikując tą twarz zbytnio kosmetycznie, aż może przesadnie, albo modyfikując ją plastycznie, medycznie, albo kalecząc ją. Coś z tą twarzą wtedy jest nie tak. Ten człowiek nie może znieść swojego wyglądu. Któż nie może znieść swojego wyglądu? Ten, kto żąda dla siebie uwielbienia. Kto rości sobie prawo do bycia wyjątkowym. Kto chce być nieomylny i perfekcyjnie doskonały. Ponieważ wydaje mu się, że tylko wtedy będzie mógł siebie pokochać. To jest bardzo błędna droga. Ona nie daje człowiekowi miłości. Nie daje człowiekowi zadowolenia, szczęścia. Chociaż wydaje się, że ona jest właśnie nastawiona, to żądanie tylko dla siebie. Prawie paradoks. Krótko mówiąc, powodem, który człowieka unieszczęśliwia, jest superbia, czyli pycha, która rozbudowuje w człowieku fałszywe ja. Człowiek nie jest taki, jaki jest naprawdę, więc ma maskę, nie ma twarzy. I która żąda jedynie dla siebie szczęścia. Jest to pierwsza przyczyna nieszczęścia. Żądać dla siebie szczęścia. Paradoksalne. I na odwrót. Jeśli ktoś prowadzi życie bardzo skromne, a jednocześnie jest nastawiony, żeby uszczęśliwiać innych, ale nie chce tego mylić z zadowalaniem innych, bo to jest karykatura uszczęśliwiania. To jest podstawą szczęścia już tutaj na ziemi to, że on ma skromne życie, nie rości sobie FJ, czyli tego fałszywego ja, nie chce być idealny i jednocześnie żyje po to, żeby uszczęśliwiać innych. Zawsze ja osobiście czuję się bardzo zadowolony, gdy komuś umożliwię szczęście. Na przykład gdy z kimś się modlę, albo spowiadam, albo komuś pozwolę zrozumieć prawdę po to, żeby ta osoba siebie nie potępiła, tylko zgodziła się na siebie, przyznała się do siebie, żeby odczuła ulgę nawet w najgorszych prawdach. Kiedy mi się udaje to zrobić, ja osobiście czuję się szczęśliwy, chociaż straciłem te 2 czy 3 godziny czasu dla kogoś. Nic z tego materialnie, emocjonalnie, fizycznie nie miałem. Nie byłem nastawiony na to. Ten czas sprzedałem komuś i o dziwo, czuję się szczęśliwy.
Dlaczego? Bo nie szukałem szczęścia dla siebie. Takie proste jest to, co mówię, ale właśnie zanim zacznę mówić w ogóle o modlitwie, to chcę to wyjaśnić, dlatego że to ma ogromny związek z modlitwą. Nic jednak tak nie uszczęśliwia, wiecie, jak uszczęśliwianie Boga. A najlepszym sposobem na uszczęśliwianie Boga jest modlitwa. Kiedy Go uszczęśliwiam przez swoją modlitwę, kiedy mam tą świadomość, że dla Boga moja modlitwa jest przyjemna, sprawiam Mu przyjemność, to ja nie potrafię być nieszczęśliwy. Owszem, mogę chorować, mogę cierpieć, mogę mieć problemy, mogę mieć kłopoty różnego typu, ale to w ogóle nie zmienia mojego poczucia szczęścia. Musimy wiedzieć, że modlitwa, która jest zanoszona do Boga, z miłości do Niego, to znaczy po to, żeby Mu sprawić szczęście, żeby Mu sprawić przyjemność, że Jego ta modlitwa naprawdę uszczęśliwia. Jeśli nie zapomnimy o tym w czasie modlitwy, zupełnie inaczej będziemy się modlić. Kiedy ja mam taką motywację, że chciałbym Mu wynagrodzić, zrobić przyjemność, chciałbym Go uszczęśliwić, nie ma mowy, żebym poczuł się nieszczęśliwy albo zawiedziony w modlitwie. Ludzie, którzy w modlitwie czują się skwaśniali, znudzeni, zmęczeni, męczą się modlitwą, nudzi ich modlitwa, to są ludzie, którzy szukają szczęścia dla siebie, a nie dla Boga czy dla człowieka. Nie szukają siebie po prostu. Dlatego męczy ich dawanie siebie innym, na przykład Bogu, drugiemu człowiekowi. Człowiekiem na pewno szczęśliwym był bardzo Mojżesz, a jego modlitwy zmieniały rzeczywistość. Kiedy modli się w Refidim, w Księdze Wyjścia jest o tym mowa, podniósł ręce, pamiętamy może ten znany motyw, jego lud, Izrael, wygrywał z Amalekitami, dopóki miał wzniesione ręce. Pomyśl, jaka silna modlitwa, jak bardzo skuteczna modlitwa, że podniesienie ręki zmieniało bieg historii. Ale on był nastawiony nie na swoje zwycięstwo, tylko na czyjeś zwycięstwo. Był już tak zmęczony od tych podniesionych rąk, że mu ręce opadały. I Aaron i Hur podtrzymywali go za ręce, żeby się modlił dalej. Dla niego to była pewna męka ta modlitwa, ale dla Izraela to było zwycięstwo. On nie modlił się dla siebie, tylko o czyjeś zwycięstwo. Dam pytanie, czy jakikolwiek anioł modli się o coś dla siebie? Jeśli moja modlitwa ma być modlitwą anioła, to ja najpierw w modlitwie myślę o Bogu i najpierw w modlitwie myślę o innych. Nic nie chcę dla siebie. Jeśli tak się zaczniesz modlić, naprawdę nie będziesz człowiekiem nieszczęśliwym. Z jakiegokolwiek powodu w tej chwili cierpisz lub jesteś nieszczęśliwy, pomódl się czysto. I zobaczysz, że zupełnie inaczej wygląda twoje życie. Myślę, że Mojżesz bardzo był szczęśliwym człowiekiem, bo się modlił, a przez modlitwę rozumiem podtrzymywanie przyjaznego dialogu z Bogiem i sprawianie Bogu przyjemności. Nawet droga krzyżowa, która jest modlitwą pełną cierpienia, jest, zauważcie, kiedy kończymy drogę krzyżową, czujemy przyjemność dziwnego typu, nie taką zmysłową przyjemność. Człowiek się czuje spełniony, ma ulgę i jakiś rodzaj szczęścia w nim gości. Chociaż szedł 14 kroków i rozważał najokropniejsze historie z życia Jezusa, a kto wie, może w 14 stacjach widział 14 luster, w których widział swoją przeszłość. Ale mimo to daje mi to szczęście. Dlaczego? W drodze krzyżowej trudno modlić się o coś dla siebie. Tu człowiek jest skupiony na Nim, na Bogu. Tu nie adoruje już swojego cierpienia czy cierpiętnictwa, nie proszę o nic. Ja cały czas tylko skupiam się na Nim. I dlatego jestem szczęśliwy. Zobaczcie, bracia i siostry, jest bardzo prosto zostać człowiekiem szczęśliwym, tylko akurat jakoś nie chce nam się w to za bardzo wierzyć, bo jesteśmy ludźmi wierzącymi, dlatego nie wiem. I jeszcze jedno. O Mojżeszu było napisane, że on był najskromniejszy ze wszystkich ludzi. To też jest warunek szczęścia. Czyli nie miał jakichś wielkich aspiracji, nie miał ambicji, nie chciał być perfekcyjny, precyzyjny, idealny, bezbłędny, nieomylny. Bo to człowieka czyni nieszczęśliwym. Kiedy chcemy od siebie za dużo. Kiedy nie możesz siebie znieść za to, że nie jesteś taki czy taka, jakbyś chciał, to jest to bardzo zły kierunek. Trzeba się naprawdę cieszyć z tego, jakimi naprawdę jesteśmy.
To, jakim jesteś, jest dostatecznym powodem do tego, żebyś był czy była szczęśliwy. Nawet jeśli popełniłeś straszne czyny i grzechy. Bóg przebacza, a więc daje miłość. I jest podstawa do tego, żeby się kochać. Ale na pewno nie uczyni cię szczęśliwym, jeśli będziesz chciał od siebie za dużo. Kiedy Jezus przyjmował chrzest, popatrzcie, to też jest jeszcze jeden szczęśliwy człowiek. Napisano, że modlił się w czasie chrztu, u Łukasza jest tak napisane, że gdy się modlił, otworzyło się niebo. A on nie stanął na szczycie, tylko stanął na dnie rzeki i modlił się do Boga. I popatrzcie na wzór, na model tej modlitwy. To jest bardzo prosty tekst. Gdy się modlił, niebo się otworzyło. I nagle z nieba rozległ się głos. To jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. A on stał na samym dnie. To wyraża, ten obraz modlitwy daje mi po prostu ulgę, że gdybym nawet stał na dnie, a nieraz stałem, to jeśli się modlę, otwiera mi się niebo i Bóg mi okazuje swoją miłość. To jest mój Syn umiłowany. Ale co jest bardzo istotne, że Jezus stojąc tam, na tym dnie Jordanu, nie wyróżniał się wśród innych ludzi. Żadne kroniki historyczne o nim nie napisały. Żaden fotograf go nie sfotografował wtedy. Nie dawał wywiadu po tym chrzcie. Nie robiono reportaża z nic, po prostu nic. Stanął w szeregu jak zwykły syn budowniczego, czy też cieśli. Podszedł, kiedy była jego kolejka. Chrzciciel się zdziwił. Jan Chrzciciel mówi, jak to ty ja mam cię tutaj chrzcić? A Jezus to wszystko przyjął i to nie było udawane, to było prawdziwe. Ja do dzisiaj nie mogę sobie tego wyobrazić, jak Bóg może być tak skromny. Jak ten, który stworzył Plejady i Oriona, jak mówi Biblia, w ogóle nie raści sobie żadnych ambicji do tego, żeby go ktoś zauważał, żeby być jakimś wybitnym, jakimś wielkim. Nic. Zero chorych aspiracji, całkowite zdrowie i całkowite szczęście. Dlaczego? Kochał się takim, jakim był. Nie chciał więcej od siebie.